Jesteśmy na wystawie pokonkursowej plakatu Signature. Jest to praca magisterska pani Karoliny Kwiek. Miałem przyjemność być promotorem tej pracy od strony technicznej. Jest to niezwykły dyplom, gdyż rzadko zdarza się, żeby jako praca dyplomowa powstała tak duża i dobrze zorganizowana wystawa, która gości pracę z całego świata. Projekt Karoliny Kwiek wpisuje się w szereg inicjatyw międzynarodowych organizowanych przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie. I co myślę jest warte podkreślenia, jest to 4. międzynarodowy konkurs organizowany przez studentów mojej pracowni. Projekt City Nature swój aspekt międzynarodowy zawdzięcza temu, że jest po prostu projektem otwartym do wszystkich projektantów i w jego wyniku napłynęło ponad 1000 prac ze wszystkich stron świata. I również sam skład jury jest międzynarodowy. Projekt zaczął się od takiego poszukiwania, co ja jako projektantka graficzna mogę zrobić, myśląc o kryzysie klimatycznym. Założenia konkursu były dość proste. Każdy z uczestników został poproszony o wizualny komentarz naszego konkursowego statementu i taką wizualną interpretację relacji między naturą a człowiekiem w mieście. Kolejnym ograniczeniem było ograniczenie kolorystyczne. Prace miały być zaprojektowane w bieli czerni oraz konkretnym odcieniu zielonego. Jury jako zwycięski plakat wybrało plakat Petera Eliasa, słowackiego projektanta. Jest to ciekawy projekt, zachęcający do tego kontaktu z naturą. To są prawdziwe plakaty, czyli są to i symbole, i znaki, które są tak naprawdę zrozumiałe międzynarodowo. Można je zrozumieć będąc w każdej kulturze. Czyli to są symbole takie, które na całym świecie, w globalnej wiosce są zrozumiałe, odczytywane, no i nawołują do działania. To jest chyba najważniejsze. Plakat jest starym już medium i niektórzy zadają takie pytania, czy jest wciąż aktualny. Ja uważam, że tak, bo jest na tyle prostą formą, że wymaga wizualnej syntezy naszego przesłania i według mnie to pozwala na bardzo ciekawe rezultaty. Ten dyplom Karoliny Kwiek nie ma tylko charakteru stricte graficznego, ale jest to przedsięwzięcie o charakterze społecznym, które uruchomiło znaczącą energię twórczą i to w skali globalnej, bo mówimy tutaj 1027 prac, zdaje się, zostało nadesłanych na ten konkurs, który Karolina zorganizowała z 51 krajów. Dzisiaj już mogę się nazwać absolwentką Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Przede wszystkim ten projekt był okazją do rozwijania się jako projektantka, ale też dużym wyzwaniem była ta część organizacyjna, promocja tego wydarzenia, administracja tego wydarzenia. No to był czas, w którym naprawdę wiele się nauczyłam.